Podczas okupacji Leon Schenker został przewodniczącym Judenratu, czyli Żydowskiej Rady Starszych, powołanej przez nazistowskie władze w celu wdrażania niemieckich zarządzeń i rozkazów. Henryk Schenker w swojej książce przywołuje pewne zdarzenie, które mogło sprawić, że Oświęcim wcale nie musiał stać się symbolem zagłady. Ze wspomnień. Pewnego poranka przyszedł do mojego ojca żołnierz, każąc mu natychmiast udać się z nim do komendanta miasta, który oczekuje go w pilnej sprawie. Komendant przekazał ojcu następujące wieści. Otrzymałem rozkaz, aby w Oświęcimiu otwarte zostało biuro emigracji do Palestyny. Otwarcie tego biura powierzam panu. Emigracja jest dobrowolna. Władze niemieckie zainteresowane są, aby zgłosiła się jak największa liczba osób. I mamy nadzieję, że emigracja wkrótce się rozpocznie. Co historycznie wiadomo na temat biura emigracji? To faktycznie jeden z najciekawszych aspektów wspomnień Henryka Schenkera, które są oparte oczywiście o relacje jego ojca Leona. Wspomnienia te bardzo precyzyjnie opisują historyczne wydarzenia tamtego okresu, a więc przymusowe objęcie stanowiska przewodniczącego Judenratu oraz otwarcie biura emigracyjnego. W związku z planami emigracyjnymi do Oświęcimia trafiła wówczas na początku II wojny światowej spora ilość Żydów z okolicznych miejscowości. Leon został wysłany do Berlina wraz z delegacją innych gmin żydowskich z terenu Śląska, gdzie miał przedstawić plan działania, w jaki sposób ta emigracja miałaby się wydarzyć. Według wspomnień Leona doszło także do osobistego spotkania z Adolfem Eichwallem. Cała akcja przerzutu Żydów z Oświęcimia miała odbywać się głównie drogą morską i miała być finansowana m.in. przez amerykańskich Żydów, których krewni zamieszkiwali na okupowanym terytorium. Docelowymi miejscami emigracji miały być natomiast Palestyna oraz kraje zamorskie, w tym Stany Zjednoczone. Niestety plany emigracyjne nie doczekały się realizacji. Leon Schenker został szybko zdymisjonowany ze swojego stanowiska, a biuro przeniesione z Oświęcimia do Sosnowca, a następnie zamknięte. Przyczyny niepowodzenia całej akcji miały zarówno charakter globalny, jak i lokalny. Główną był brak realnych możliwości emigracyjnych i związana z tym niechęć rządów wolnych krajów do przyjmowania żydowskich uchodźców z Europy. Żydzi ponadto mieli być także wykorzystywani jako tak zwana tania siła robocza do pracy w warsztatach, fabrykach czy kopalniach. Teren, na którym znajdował się Oświęcim, był bardzo silnie uprzemysłowiony, więc to jakby sprzyjało tego typu działaniom. Sami naziści odstąpili od pomysłu rozwiązania tak zwanej kwestii żydowskiej poprzez masową emigrację i bezpieczne drogi ucieczki z Europy zostały przez nich zablokowane. Rok 1945. Ze wspomnień Henryka. Przez całą wojnę miałem jedno wielkie pragnienie – pozostać przy życiu. Starałem się nie dopuszczać do siebie myśli, że może być inaczej. Nie nawiedzały mnie też wątpliwości, czy w ogóle warto żyć w tak nieludzkich warunkach. Ja chciałem żyć, niezależnie od warunków, w jakich się znalazłem. Jak wyglądały dalsze losy rodziny Schenkerów podczas wojny? Po zdymisjonowaniu Leona z funkcji przewodniczącego i ucieczce z Oświęcimia, gdyż groziło mu osadzenie w więzieniu, Schenkerowie opuścili Oświęcim i przedostali się w sposób nielegalny na teren generalnego gubernatorstwa, najpierw do Krakowa. Natomiast w kolejnych etapach swoich dramatycznych, wojennych losów Leon wraz z rodziną trafili najpierw do Wieliczki, stamtąd do getta w Tarnowie i Bochni. Następnie dzięki sfałszowanym przez Leona dokumentom znaleźli się w specjalnym obozie dla cudzoziemców Bergen-Belsen jako tak zwani obywatele palestyńscy. Oczekiwali w nim na możliwość wymiany za Niemców będących w alianckiej niewoli. Do wymiany nigdy jednak nie doszło, ale dokumenty, które posiadali, uratowały im życie. Podczas ewakuacji Bergen-Belsen znaleźli się w pociągu ewakuacyjnym, który miał przetransportować ich do Theresienstadt, jednak zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945 roku w Trebitz.